Pokażę Wam dzisiaj pierwszy nocny demontaż. Ale ja uważam, że no źle to jest wypalone, że to powinno być szerzej. Jest. Stop! Stop, 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 stop. Oj, stop, 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 widzisz? Stop. Tak to miało wstać, tak to miało pójść. Dobra, wjeżdżamy po kolei. Pierwszy wjeżdża Patryk, drugi Andrzej, trzeci Dźwig. Tam mamy taką kładkę do demontażu. Miejsce jest, patrzyliśmy przed chwilą z Bogusiem. Jadę tam jeszcze, zobaczę, czy intopy odjechały manitką. No i wjeżdżamy pomału. Działamy. Jadymy. Niezawodną terenową moją. Patent życia. By the way, taka dygresja mała. Tu są schowki i one są klimatyzowane, można sobie wodę schłodzić. W takie upały jak dzisiaj, a mieliśmy rekordowo chyba 36,5 stopnia pokazywało mi tutaj na termometrze. Także może dobrze, że pracujemy w nocy na nocnym zamknięciu, bo będzie troszeczkę chłodniej. Co robimy? Jedziemy demontować kładkę dla pieszych, która jest już stara i leciwa na linii kolejowej w Katowicach. Dużo tutaj działamy, tutaj dużo bardzo się modernizuje obiektów. No i dzisiaj właśnie jeden z nich będziemy demontować. Maksymalnie ciężar mamy podany przez firmę, która nam to zleciła, 25 ton. No, pokażę Wam dzisiaj pierwszy nocny demontaż. Zamknięcie mamy fajne, bo od północy chyba jest bodajże do 4 rano. No i tutaj to jest ta kładka. Te dwa elementy postaramy się zdjąć przed zamknięciem, a tą ostatnią, najcięższy element będziemy demontowali od północy. Tam widać kolejną wędkę na kolejnych obiektach. Z dumą mogę powiedzieć, że wszystkie te obiekty montujemy firmą jedną, z którą się bardzo fajnie współpracuje nam od jakiegoś czasu. Jutro jedziemy przestawiać właśnie tamtą 350, którą widzicie po prawej stronie. Wjeżdżają nasze transporty i żuraw. Demagace 350 przez 6. No zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie, bo mieliśmy rekordowe ciepło. Mieliśmy 36 stopni, teraz pogoda się zmienia, ma być deszcz i zaczyna troszeczkę zawiewać, co widać po drzewach, taka wskazówka dla nowych operatorów. Patrzcie sobie na drzewa, jak nie macie wiatromierza, najlepiej widać po drzewach, jaka jest siła wiatru mniej więcej. Do 10 metrów na sekundę możemy pracować, to jest taka norma, którą musimy spełnić. Jeżeli będzie dmuchać powyżej 10 metrów na sekundę, no to niestety nie podziałamy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrealizować, ale zobaczymy. No i giera. I przystępujemy do rozkładania. Najpierw sobie wysuniemy łapy w poziomie, po to, żeby mniej więcej wiedzieć, w jakim miejscu mamy ułożyć maty i jak ustawić żuraw. Potem będziemy skakiwać oczywiście, tak jak widzieliście w poprzednich odcinkach, na połówki, a z połówek na maty. Możecie zaobserwować, maty mamy konkretne. Można nawet postawić na nich 800 bez najmniejszego problemu, solidne. Ma to plusy i minusy, dlatego że są ciężkie. Czasami jest bardzo ciężko, żeby ustawić się na nich, żeby je rozłożyć. No ale plusem jest to, że jak mamy jakiś trawnik, jak mamy jakiś, nie wiem, nie tak bardzo utwardzony grunt, to mają one na tyle dużą powierzchnię, że bez problemu i z zamkniętymi oczami możemy się ustawiać, bo w zasadzie nam nic nie grozi, tak? Te dwa zrzucimy bez zamknięcia, nie? Ten i ten, a tamten poczekamy sobie. Tak, no. Dokładnie. No i zaczynamy od tego krótkiego, nie? Tak, od środkowego Roland mówił, żeby zacząć, będziemy wiedzieli, ile to waży. Tak. Wtedy mniej więcej sobie policzymy. Że ta nie wyjdzie przed ruszeniem tego, bo one są... No ja mam nadzieję, że w ogóle one wyjdą, że się na tyle nie rozszerzyły, bo dzisiaj tak grzało, że... Mam taką nadzieję. Ale tam panowie mówili, że z tego, że zruszaliście, nie? To lewarował, a poza tym też patrzyliśmy wtedy latację, że są tam szpary, no nie jest ich dużo, no bo tyle co widać, nie? Tam coś tam prześwituje. Damy radę. Miejmy nadzieję, tylko trzeba uważać po prostu przy podnoszeniu, żeby nie dotykać szczególnie tej tutaj, nie? Bo one są już zostały łożyska bez tego przesuwu bocznego w tym kierunku, są tylko w tym. Ustawimy idealnie, będziemy pomalutku jechać z tym do góry, nie? Tu? Nie, pod łapę, pod podporę. Albo z boku, no. Z boku raczej nie wiadą, nawet bym się tam nie pchał, bo nie wiem, co jest pod spodem. Tu masz dobrze i dalej się nie pchać. No wyprostuj go tu tylko, nie? Będzie dobrze. Nie, wywnioskowaliśmy, że musimy
zrobić drobną korektę ustawienia, po prostu odsuniemy się jeszcze troszeczkę w tą stronę i powinno być wszystko ok. Po to, żeby ewentualnie auto dojechało do podpory, a jak się uda, to nawet wpuścimy samochody z balastami obok żurawia, żeby było prościej, szybciej, łatwiej i elegancko. No, w momencie, kiedy mamy takie temperatury, jak dzisiaj stal pracuje i ten obiekt może się poszerzyć, a jak widzicie, szpary pomiędzy tymi elementami kładki są bardzo małe i będziemy musieli naprawdę też bardzo precyzyjnie to wyciągać, żeby nie uderzyć zwłaszcza w tamtą klatkę, kładkę. A dlaczego? No dlatego, że ona już jest też, że tak powiem, zluzowana. To nie jest pocięte, ona siedzi na takich łożyskach i to jest po prostu, panowie wcześniej włożyli specjalne siłowniki po to, żeby to zeskoczyło z tych łożysk. A dlaczego? No żebyśmy tego nie targali, bo w momencie, kiedy byśmy naciągnęli za dużo, przykładowo waży to załóżmy 20 ton, naciągniemy na 25, a to będzie dalej stało w miejscu, naciągniemy dalej, to będzie dalej stało w miejscu, no i w pewnym momencie może to szarpnąć tak, że po prostu będzie to na zasadzie, jakby ktoś z procy strzelał, tak? Nie możemy do tego dopuścić, dlatego też panowie wcześniej po prostu wzięli sobie lewary, podnieśli to i opuścili z powrotem. Także powinno to po prostu wstać bez najmniejszego problemu. No teraz wysuwamy podpory na połówki po to, żeby rozłożyć maty stalowe, na których będziemy się ustawiać. Rozkładamy półpodpory. Podnosimy żuraw na półpodporach, a następnie rozkładamy maty stalowe obok podpór po to, żeby potem podnieść żuraw na zawieszeniu, wysunąć poziom łap do maksymalnego rozstawienia, no i potem wysuwamy piony i się ustawiamy na macie stalowej. Jest tu troszkę krzywo, ty mamy ogromne, a dwa panowie nie mają już koparki, żeby nam tutaj podrównać. Natomiast nie ma tragedii, po prostu nie będzie to książkowo wyglądało jak na każdej robocie, ale w 100% bezpiecznie będzie. Tutaj jeżeli chodzi o ustawienie i o teren, to możecie sobie to śmiało porównać z materiałem z żor, tam gdzie mieliśmy High Life i kosteczkę, a tutaj mamy po prostu typowe warunki budowlane. Tu jest trochę krzywo, jest trochę nierówno, poradzimy sobie z tym. A tak poza tym, to żeby nie było, dzisiaj mam trochę łatwiej, bo dzisiaj znowu jestem w roli superwajzora, znowu będę opowiadał i będę nawigował, kontrolował zapięcie i tak dalej. Podpory piszczą. Jak byłem młody, to pracowałem często na delegacji. Jak mi tak podpora zapiszczała, to nie było opcji, żebym z flaszką się wieczorem pojawił na hotelu. Bez flaszki na hotelu się pojawił. No. Dźwig piszczy trzeba nasmarować. A teraz już nie smaruję od 14 lat. No i cóż, no i jakoś żyję. Sprawdzam teraz, jak daleko od osi obrotu jesteśmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę sobie strzelić dookoła. 21 metrów jest, także spokojnie. To będziemy mieli więcej zapasu. Dla pewności plan podnoszenia miałem zrobiony wcześniej, natomiast zawsze lepiej się upewnić, zwłaszcza jak masz coś takiego, to sobie można strzelić i jest ok. A coś takiego to jest dalmierz, czyli do mierzenia odległości i różnych innych rzeczy ciekawych. Mamy tam 21 metrów od osi obrotu, więc powinno się to bez problemu udać. Do 25 metrów możemy podnieść 31 ton na 25 metrach tym żurawiem, więc mamy tonę lepiej niż 250. Nie mamy tutaj pełnej wersji balastu, mamy 94 tony, albo 96 on ma. I don't know, muszę policzyć dokładnie, chyba 94. Akurat tutaj zleceniodawca ofertowaliśmy to również razem z planami podnoszenia. Z jeszcze jednym tematem, który będziemy realizować w przyszłym tygodniu. Ale też nie oszukujmy się, tutaj wystarczyłoby dobre oko sprytnego operatora, który by przyjechał na miejsce i sobie to pooglądał, pomierzył. Dlatego, że filozofii większej tutaj nie ma. Elementy będziemy po kolei, ten z tej strony położymy tutaj. Natomiast dwa pozostałe będziemy kładli przed żuraw. Tam jest plac nawet taki, jako tako powiedzmy, przygotowany do tego. Tamten, który jest nad torami, nad którym idzie włączona linia, musimy poczekać na wyłączenie. Wyłączenie mamy od północy i oczywiście prąd będzie wyłączony, dopiero będziemy mogli zacząć działać. Nie będę tu stał bezczynnie, tylko coś tam zrobię. Kiedyś pokażę, jak wygląda praca hakowego, jakie są sygnały i tak dalej. Poczekaj, bo to łopaty jak. Masz łopatę? Tak nie będzie. Uwaga tam, o! Ona będzie. Powoli, bo...
Maty rozłożone, teraz się poziomujemy i za chwileczkę będziemy zakładać balasty. Operator wie, że dźwig stoi równo. No na oko raczej nie bardzo, tylko ufa aparaturze. Tutaj mamy poziomicę taką elektroniczną. Tutaj mamy naciski na każdą jedną łapę. Tam jest trochę mniejszy. No i cóż. Poszedł chyba Boguś zobaczyć właśnie. O, już wzrasta ten nacisk. W starszych modelach, w starszych żurawiach, które mamy, była taka poziomica okrągła jak Wasserwaga, takie oczko sobie pływa i według tego się ustawiało. W MPT-27 podnośniku mieliśmy na nitce spuszczony taki ala, nie wiem co to było, gwóźdź taki większy. No i też tam było takie na dole oczko i według tego się poziomowało. A tutaj już jest pełna elektronika, włącznie z tym, że akurat nie wiem jak w tym Demagu, ale w Deepcarze się naciska jeden guzik, a on się poziomuje sam automatycznie. Teraz mamy tutaj naciski z tyłu mniejsze, z przodu większe. Poziom jest idealny. Pracujemy, balastujemy się. W momencie, kiedy będziemy mieli powiedzmy podczepioną tamtą kładkę, tamten element, na tą łapę będzie największy nacisk. Natomiast my zawsze robimy taką próbę, zobaczycie za chwilkę, jak założymy balast, bierzemy łepa na siebie i obracamy się z tym balastem dookoła, żeby każda jedna mata była dociążona maksymalnie przed rozpoczęciem podnoszenia. Nie będę Wam objaśniał balastowania, odsyłam do filmików z Bierunia i z Żor, tam macie to pokazane. Tu mamy dużo więcej rzeczy do pokazania innych niż do tej pory, więc skupimy się dzisiaj na samym podnoszeniu i na samym demontażu. Prosto, nie? Słuchaj, wy macie większe doświadczenie. Nie, projektant jak się nie wypowie, to z kierownikiem muszę pogadać, bo żeby nie było, klient nasz pan. Ale ja uważam, że no źle to jest wypalone, że to powinno być szerzej. No masz i tutaj na małym tym prześle, nie? Czekaj, zdjęcie. I teraz mu zrobię, jak to wypalili. No i widzisz, jest inaczej niż ty, bo jest tylko za to jedno środkowe, nie wiem, będzie się to moim zdaniem bujać troszeczkę, będzie mniejsza kontrola nad tym, bo jest wypięte, tutaj widzisz na dole są wycięte te dziury na samym środku, a dwa, jak te łańcuchy się zejdą, to one będą nam się zapierały tutaj o tą blachę, więc ja nie jestem pewien, czy to tak równo wstanie. To tu jest ten najmniejszy, no a tutaj masz tak, w tym miejscu jedno, widzę, jest wypalone. I drugie jest tutaj w tym miejscu, czyli masz raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na to wychodzi. Okay, wysyłam wszystko do naszego technologa, do Rolanda, żeby to skonsultować, bo tutaj projektant z firmy zlecającej zaprojektował to inaczej. Natomiast my się musimy na to zgodzić, a wydaje mi się, że nasz sposób zapięcia był lepszy. Natomiast uzgodnimy sobie jeszcze to wszystko. Raz, dwa. Raz, dwa. No jest źle. Na drugim powinno być. I tutaj tak samo na drugim, ale dobra. Zobaczę, co Roland na to powie i jeszcze najwyżej z kierownikiem to przedyskutujemy, nie? Rysunek przygotowywał, zapięcia zawiesi nasz technolog u nas w firmie. Na swój rysunek przygotował jakiś projektant z firmy zlecającej. Ja osobiście jako operator uważam, że powinno być po naszemu, ale no, klient, nasz pan, zapniemy tak, jak sobie życzą. Konsultowałem to z naszym technologiem, przy okazji moim bratem Rolandem. Jak przyjedzie pan kierownik, to przedyskutujemy sobie to, czy aby na pewno ich sposób stosujemy, żeby nie było niejasności. My się oczywiście dostosujemy. To nie jest tak, że się coś przewróci, po prostu są inne koncepcje. Wysłałem Ci zdjęcia i film na WhatsAppie. Zerknij. Akurat czasu nie tracimy, bo się balastujemy. Uważam, że jak zapniemy to szerzej, będzie fajniej to wstawało. A zaraz będę widział właśnie, bo już dzwoni do mnie technolog. Wiem, że będzie mniej stabilnie, no mówiłem o tym. No, jest pan kierownik, powiem mu o tym, ale tak sobie projektant zażyczył, to tak mamy robić, rozumiem, tak? To jak mam zrobić w takim razie? Nie na zaciąg, tylko na U, tak? Znaczy to się zatrzyma, wiesz co, nie wiem jaka wytrzymała jest ta stal, bo to się zatrzyma na tej podłodze tak naprawdę, a nie na belce.
Tylko że jakbyśmy za górę wzięli tak jak my, to mamy luksus. No ale dobra, jak chce tak projektant, to rozumiem, że zostawiamy tak jak projektant chce i tyle. Rysunki są i konstrukcji film nagrałem, ale teraz Ci zrobię dokładne zdjęcie konstrukcji. Już za chwilkę je masz. Mi narysował jak małemu chłopcu, nie? Za ten, a tutaj mamy środek, nie? Będzie to troszkę gorzej wstawało, bo tutaj mamy bardziej z każdej strony. Tak, no i chcieliśmy za to. Tu za górę normalnie to. I jedna uwaga, nawet jak będziemy zapinać na dół tutaj, nie? To nie będzie na zaciąg robił, bo osłabiam siłę łańcucha, tylko damy sobie to na U. To nie będzie w niczym przeszkadzało. Ale możemy tu górą. Ja też wydawało mi się na początku, że lepiej będzie górą i jak ja sobie to wymyśliłem, to ten. Ale potem pytałem się projektanta, dlaczego on chce to dołem. No. On powiedział dlatego, że to może się złożyć. I żebyśmy dali jakieś, ale ta stal wydaje mi się na tyle sztywna i jeszcze jest ten hep, który tutaj w środku idzie, ta blachownica. Będę bardzo zdziwiony, gdyby to się rzeczywiście złożyło. No, i Może się możemy wygiąć delikatnie, nie? Możemy złapać za górę i uniesiemy to na 10 cm, będziemy widzieć, co się dzieje. Jak się będzie składać, no to będziemy analizować, ale wydaje mi się, że to nie... Tak, tylko że wtedy byście musieli, nawet możecie już zacząć wypalić po prostu dziury tutaj koło, chociaż te dwie poprzeczki, nie? Łańcuch nie przejdzie pomiędzy tymi? Właśnie zastanowię się, ale chciałbym mieć chociaż dwie usunięte, bo żeby... Mówimy o szczebelkach? Tak, dwa szczebelki. To nie ma problemu. Po dwa, znaczy z tej strony, nie? Skosie. Te dwa przy skosie. Tak? No zobaczcie, jak tutaj mamy mieć, nie? No to z każdej strony po dwa wyciąć. To nie ma dla nas problemu, tylko samochód sobie zabierz, bo... Nie, spoko, zabiorę, tylko jeszcze pytanie, poczekajcie, czy tak podnosimy, bo ja nie chcę jakby decydować za projektanta, żeby potem nie było dymu. Podniesiemy, rozumiem, próbnie i zobaczymy jak to wstaje, tak? W ten sposób. No to jak tak, to ok. Tutaj potem jest tak samo, raz, dwa i wycinamy, raz, dwa i wycinamy na tamtym, nie? Tak. No bo tutaj wiesz, no bez sensu trochę, lepiej zawsze jak jest szerzej złapane, nie? No uzgodniłem tutaj z panem kierownikiem, że po prostu ściągamy najpierw według naszego pomysłu, zobaczymy co się... Nie? To jest też pomysł pana kierownika, wasz wspólny pomysł, tak jak dyskutowaliście. Spróbujemy jak to wstaje, natomiast projektant nam zgłosił uwagi. Jak coś się będzie coś z tym działo, to opuścimy. Podniesiemy sobie to 10 centów i zobaczymy. Będzie lepiej od góry na pewno, nie? Tylko muszą te poprzeczki takie mi tu wyciąć, te takie. Będzie ok. O co tu chodziło? W zasadzie tylko o to, w jaki sposób możemy zapiąć. Pan projektant zasugerował swoje rozwiązanie, nasz technologii kierownik budowy zasugerowali takie rozwiązanie i ustalili takie rozwiązanie inne. Pan projektant chciał, żebyśmy to łapali od dołu, ponieważ obawia się o to, że się to może zgnieść. Natomiast ja uważam, że to się nie zgniecie, ponieważ ta konstrukcja jest na tyle twarda i sztywna, że tu nie ma takiej opcji. Druga rzecz to jest jeszcze kwestia taka, że pan projektant zaprojektował, że zawiesia będą bardziej w środku zamocowane, a my chcemy je dać bardziej szeroko. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli bardziej to stabilne przy wstawaniu. Jeżeli zapniemy, czym bardziej na środku to zapniemy, tym bardziej może się nam ten ciężar bujać. My to zapniemy sobie szerzej, za górne belki i wydaje mi się, że bez najmniejszego problemu. Oczywiście podniesiemy sobie to na 10 cm, zobaczymy, czy na pewno się z tym nic nie dzieje. Demontowałem osobiście wiele podobnych, także uważam, że absolutnie się nic nie stanie. Natomiast przezorny zawsze ubezpieczony. Sprawdzimy, zrobimy tak, żeby było bezpiecznie. Panowie teraz biorą palnik do ręki i muszą powycinać mi takie poprzeczki na moście. No dlatego, że wycięli miejsce na łańcuchy z dołu, a nie wycięli tego miejsca niestety na górze. A niestety, no to jest moment, raz, dwa i będzie to wycięte. To jest normalne, że takie rzeczy czasami się dzieją. Fajnie jak się to właśnie ustala i dochodzi do jakiegoś tam rozwiązania wspólnie w taki cywilizowany sposób. To nie jest tak, że my jesteśmy wszechwiedzący. Działa to w dwie strony, tak? Ktoś, kto jest z branży budowlanej, ktoś, kto działa stale przy takich projektach, zna się na tym, też sugeruje swoje rozwiązania, bo nikt nie jest nieomylny, a jak coś jest poparte dobrą argumentacją, zawsze warto to przedyskutować. Więc nie ma co kombinować, ogarniemy. Jest dobrze. Przejdzie tam, przejdzie. Czekaj, nie walczy na razie. Dobra, no to przejdę. Tyle wystarczy. Dobra!
No teraz wypalają panowie małe pierdółki, ale niestety istnieje ryzyko, że poleci nam to na łapę albo na dźwig, więc musimy poczekać, aż jakiś kocyk przywiozą, żebyśmy mogli sobie łapę zakryć. No tutaj ogólnie jak palimy, to musi być cała łapa zakryta. Najważniejszy to jest ten element, żeby tutaj, broń Boże, nam jakaś iskierka nie spadła, no to mamy wtedy siłownik do wymiany. Dobra, najważniejsze to, dobra, to na dole jest najważniejsze, tutaj. Ja sobie to zrobię tak, po roboczemu. Kup pan cegłę. Jest ok. W Żorach widzieliście same placki, znaczy walizki też, bo walizki były na 800. Natomiast no, tam były w zasadzie balasty, a tutaj mamy walizki. Walizki będą przyczepiane do boku placków. Czym one się różnią? Kształtem i czasami wagą, ale to jest wahnięcie 1-2 tony. A czemu nie ma samych placków? Dlatego, że są jakby dwa rodzaje. W SSL-u, który pracuje nieopodal, mieliście tacę i w 800 również mieliście tacę. Po kolei szły też na tej tacy balasty do góry. Natomiast tutaj nie ma tacy, tutaj są tylko placki, czyli balasty płaskie i przyczepiamy sobie do boku tych placków po 2 walizki z każdej strony. Tutaj idą po 3, ale nie mamy pełnego balastu, więc po 2 walizki z każdej strony będą doczepione. Kolejna rzecz, która jeszcze nam została, balasty już podpinamy. Założymy sobie wiatromierz, mają być porywy wiatru do 12 metrów na sekundę, wolno nam pracować do 10. No i cóż, licho nie śpi, trzeba założyć. Potem jak go podepniemy, tutaj jest wtyczka odpowiednia i mocowanie, jak go podepniemy, to operator widzi siłę wiatru na komputerze cały czas, jak mu dmucha. Najgorsze są porywy, jak jest stały wiatr, powiedzmy tam 5-7 metrów na sekundę, do 10 wolno pracować, ale jak jest stałe, to dla operatora i dla bezpieczeństwa to jest ok. Najgorsze są porywy, że jest 5, zaraz jest 10, 5, 12, 5, 14, różne rzeczy się nieraz dzieją z wiatrem, także no widzicie, nawet go nie uruchamiam, on się sam już zaczyna kręcić, więc troszkę wieje. No i walizeczki mamy zapięte, placki mamy zapięte, wszystko mamy zapięte, możemy działać. No właśnie przed chwilą nie uchwyciliśmy, ale wykonaliśmy sobie obrót kontrolny, czyli nad każdą matę najeżdżamy, tam też, czyli głowa do góry maksymalnie i zawsze sobie robimy kółeczko po rozłożeniu, żeby te maty się dogniotły. No a teraz idziemy na naczepę, zakładamy wiatromierz. Nie jest takie hop-siup. Czy on tu wejdzie z adapterem? Nie wiem jak on się tu montuje nawet. Zobaczymy. Bez drabiny dasz radę czy nie? Tak. Teraz jak blisko jesteśmy akurat możecie sobie zobaczyć jakie to jest potężne. Roleczki, główka, haczyk. Nie jest to takie małe. Na filmie może się wydawać, że jest to małe. Czekamy na operatora. U nas w firmie jest zasada taka, że operator sobie ma podpinać wszystkie wtyczki. Nawet jak rozłożona jest krata, wipa, cokolwiek, każdy bierze kołowrotek, kabel i jedzie sam. Dlaczego? Bo potem ten mi nie wpiął, tamten mi nie wpiął, nikt nie wie. Tak? Jest pewny. Jak se nie spiął, to znaczy, że sobie sam nie spiął. Więc monterzy się u nas zajmują montażem, ale całą elektronikę podpinają. To jest w gestii operatora. Gdzie on w ogóle wchodzi? Śmiesznie jakoś tak. No. Amore mio, damo, damo, moda, damo. Chcesz? Wejdź se tam. Teraz zakładamy wiatromierz. Trzeba zdjąć ten adapter po prostu i tyle. To jest tylko do bocianka, normalnie się montuje gdzie indziej. No ale że go mamy, to zakładamy go tu.
Bocian to jest przedłużenie kretowe wysięgnika. Niektórzy mówią kaczor zamiast bocian. Nie wiem dlaczego, panie kapitanie. Regulaminu trzeba się trzymać. Się mi kojarzy taka scena z Kiepskich właśnie. Jaki jest porządek obrad? Walduś mówi, najpierw to mieliśmy się napić. No myśmy się już napili z panem Boczkiem i z panem Paździokiem, ale regulaminu trzeba się trzymać. Bardziej, a gdzieś tam go ekło. Dobrze jest. Teraz Boguś wysuwa teleskopy. Konfiguracja teleskopu jest zależna od tego, jaki mamy udźwig na danym promieniu. A w tym przypadku wysuwamy wszystkie na 45%, oprócz tego najcieńszego, który jest wysunięty na 90%. To nam daje najlepszy udźwig na parametrze 25 metrów, czyli 31 ton mamy. Możemy sobie spokojnie wziąć 31 ton. Damy, nie będziemy się męczyć. Daj jednego na razie na hak. Dajemy po kolei, bo nie wiem jak one są. Przyjechał technolog, bo chyba miał wątpliwości, że coś pójdzie nie tak, ale pod kontrolą wszystko. Zapinamy szekle. Dobra. Teraz szekle, Patryk. Moment. No. Dawaj, dawaj. Powoli, spokojnie. I weź ten drugi, Patryk. No, będą zadowoleni panowie, jak będą to zapinać na U, bo są ciężkie. Bardzo. No ale takie muszą być. Dobra. Teraz zjeżdżamy na dół, żeby te pasy na zbloczu, na haku lepiej ułożyć. Ogólnie ja jestem zwolennikiem kotwic, wolę kotwicę, łatwiej się zakłada, ponieważ dwa byśmy sobie dali z jednej strony, dwa z drugiej. Tak musimy wszystko tutaj wrąbać na jeden i troszeczkę pokombinować. Znaczy nie od pasów, to jest kwestia zblocza, nie kotwicy. Spoko, to trzeba tylko dobrze je, wiesz, założyć. Dwa. Nie będą się kręcić, Patryk, nie będą. Daj dwa. Chodzi o to, żeby je jak najgłębiej włożyć, wiesz? Dobra, jedziemy. Zatem uważam, że jak masz kotwicę, łatwiej jest czasami zapiąć. Gdybym tutaj miał kotwicę, daję sobie ją prostopadle. Mam dwa i dwa. Tutaj muszę z jednego po prostu rozgałęzienie zrobić. Kotwica wygląda jak kotwica, dosłownie. A to jest zwykłe zblocze hakowe pojedyncze. Zostaw, Patryk, one się naciągną. Idziemy teraz to zapiąć, a przy okazji nagrać trochę od góry. Trzeba w lasek w prawą stronę, pan mówił, iść. Jak w testosteronie i przez dziedzińczyk. Dobra, jest. Kreatywny był harcerzem, chodził dużo po górach, więc poradzi sobie. Ja trochę mniej i radzę sobie średnio. Ja pierdzielę. Zapraszamy. Łańcuchy, żeby je przepiąć, dobra? Tu mamy oś, dobrze. Tu jest środek. Z góry, żeby to pokazać, jak to jest wycięte, no nie ma filozofii. Wzięliśmy tylko tą jedną ramkę, no. Te blachy są tak ogromnie grube, że niemożliwe, że to się zegnie. Tak jak widzicie, łożyska są już, tak jak wcześniej mówiłem, wyparte przez siłowniki. Zapinamy najpierw z tej strony. Daj w lewo, Boguś. Zapinamy pomału, daj w lewo. Zapniemy sobie to po kolei. Stop, stop, stop. Czekaj. I stop na chwilę. Gdybym tak, ten dajemy tu. O, możesz tam iść pomóc koledze. Poczekajcie. Jedź dołek, Boguś, jedź dołek, śmiało jedź, bo nie na zaciąg, tylko na U robimy, także dołek. Stop.
Nie pomyliłeś, mamy ten, dobrze. Ten jest dobrze, ok. One są wypalone gdzie? Tam. Czekaj. Jeszcze w prawo, jeszcze. Dobra, stop, 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 stop. Przełożycie z tej strony. Teraz musisz mi daj linę na dół, daj linę na dół, daj linę na dół. Śmiało, daj linka na dół, linka na dół. Linka na dół. Stop. Obróć się jeszcze w prawo, delikatnie. Obracamy się w prawo. Obracamy się w prawo. Jest. Dobra, Boguś, dajemy w lewo obrotem. Dajemy w lewo. Złapane. Stop. Jeszcze troszeczkę w lewo. Jeszcze troszeczkę w lewo mi daj. Jeszcze troszeczkę w lewo. Dobra, stop. Samą główkę na siebie mi daj teraz. Samą główkę na siebie, bo tu masz dużo luzu. Samą główkę na siebie jedziemy. Zaciągamy powoli linką, pilnuj metrów na razie. Zaciągamy powoli to do góry, niech te łańcuszki sobie przejdą fajnie. Zaciągamy. Powolutku zaciągaj, powolutku zaciągamy. Stop, 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 stop. Ja se przejdę, zobaczę. Poczekaj. Co? Wiem! Podciągamy je, wiecie, żeby się tu sparły na górze. Daj jeszcze na dół, Boguś. Czekaj. Macie tam? Naciągnięte są tutaj na tym rogu na górze? Dobra. Powolutku zaciągnij, Boguś. Powolutku linka góra. Linka góra powoli. Linka góra. Powoli linka góra. Góra, góra, góra. Stop. Luźny obrót, żebyś dał, wiesz? Pilnuj metrów, powoli to zaciągamy, dobra? Powolutku bardzo, bo to gówno jest tutaj dosłownie centymetr szpary mamy, wiesz? Daj jeszcze główkę na dół może trochę, poczekaj, no nie wiem jak to idzie, ale nie, jest dobrze głowa, troszeczkę daj główkę na dół, pyknij tylko na dół troszkę jeszcze. Dobra, i teraz pilnuj metrów, zaciągamy. Jest ok, z tej strony jest ok. Jedziemy, powolutku naciągamy. Zeszło? Ile to waży, bo mam już 17 ton netto. Jedź do góry na razie, bo tutaj już poszło z góry, tam z tamtej strony, wiesz? Tutaj też. O, stop, stop, stop. Stop. Delikatnie główkę na siebie, delikatnie bardzo. Proszę? Z tamtych łożek nie chcę zejść, tak? Może podpompować. Podpompujcie może od razu, co? Daj obrotem w lewo lekko, Boguś, daj obrotem w lewo. Z tamtej strony nie chcę zejść, wiesz? Próbuj delikatnie, zaciągamy. Linka góra. Stop, stop, stop. Dobra, zeszło, jak widać. I teraz to widzę. Jedziemy powolutku do góry. Powolutku do góry, Boguś, wyjeżdżamy. Macie tam szczelinę, macie, nie? Powolutku, stop. Ile masz na haku? 16 ton rumbo. 16 ton ma brutto, tak? Netto. 16 ton. Powolutku linka do góry. Macie, dobra. Linka do góry. Powoli, powoli, Bogu. Niech se to wyjdzie powolutku. Powolutku, wolniej tą linką. Powolutku jedziemy. Tak jest, powoli. Powolutku. Powolutku. No teraz odejdzie w tą stronę. Ale to nic. Jedziemy do góry powolutku. Jedziemy. Jedziemy do góry. Jedziemy do góry. Doskonale. W tą jedziemy, tylko nie nad linią, żebyś tam, wiesz. Kierujcie, jedziemy w tamtą stronę, dobra? Spokojnie, pomału. Jedziemy góra, Boguś, i obracamy się z tym powolutku. Jedziemy góra. W zasadzie samym obrotem teraz jedziemy, samym obrotem. Przerzucimy ci zaraz, spokojnie. Niech on się obróci, wiesz, to samo ci wyjdzie. To i masz. I obrotem lecimy tam. Dobra, ja se zejdę na dół. Kładziemy, Boguś, odkładamy. Tyle, ile możesz, wiadomo, nie?
Jak najdalej go kładziemy, to będziemy mieli potem do tego więcej miejsca trochę. Stop, stop, stop. Delikatnie obracamy się w prawo, delikatnie w prawo. Mów kiedy dość! Stop, 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 stop. I kładziemy powolutku, to odkładamy. Poszło sprawnie, nic się nie klinowało, nic nie trzeba było kombinować. Uniosło się to równiutko. Nasz sposób zapięcia okazał się wystarczający, prawidłowy, ani to nie drgnęło. To jest tak mocna konstrukcja, że wystarczyło w zupełności zapiąć to za te górne belki. Za chwilę przystępujemy do następnej, dłuższej. Powinna ważyć 26 ton. To ważyło 16, więc według wyliczeń technologa, który zaszczycił nas swoją obecnością, jest teraz, powinien 26 ton ważyć tamten element. No i w nocy to analogicznie, bo jest taki sam, tylko że będziemy musieli do północy poczekać na wyłączenie nad koleją. Zaszczycił obecnością i coś tam podpowiedział. Dobrze. Dobrze, że przyjechał. Tamten element już leży. Z racji tego, że sprawnie poszło, to może będziemy jeszcze Wam w stanie w świetle dziennym pokazać ten długi, dłuższy. Tutaj będzie troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja. Może być, niekoniecznie, bo jeżeli z tamtej strony nam wstanie najpierw, to tu poprosiłem chłopaków, żeby wzięli siłowniki, ewentualnie breszkę, podjechali podnośnikiem i próbowali delikatnie to podważyć, ale zaraz zapinamy, zobaczymy, jak nam to będzie szło. Boguś, teraz zrobimy inaczej, najeżdżamy na środek, tu gdzie ja stoję, czyli daj mi tak, obrotem delikatnie w lewo, 2 i 2. Ruszamy. Dobra, czekajcie. Dobra. No i niestety trzeba to dziadostwo przełożyć. Weźcie sobie we 2 do 1. To jest trochę ciężkie. Zaciągamy to powolutku. Linka góra. Macie? Podtrzymujecie? Do góry, linka, do góry. Nie, stop, stop, stop. Na dół lina. Na dół lina, na dół lina. Na dół. No niestety, one są kurde tu. No, żeby nie spadło, to najlepiej we 2. Linka, góra. Stop. Co jest? A nie, musi być znowu na odwrót. No nie może tak być. Przed z tego, no dobra, musimy go odpuścić, dobra. Daj lina na dół z powrotem, lina na dół. Dajemy na dół. Dobra, i tak to spadnie, dajemy dołek całkowicie. Muszę pasy przemienić na haku. No i dlatego właśnie wolę kotwicę. Pasy są poplątane i musimy je założyć od nowa. Jakby takie poplątane poszły do góry, mogłoby nam po prostu, ten element mógłby nam nierówno wstać. Dlatego zmienimy. Zapniemy pasy od nowa. Dajcie, żeby było wiadomo, który jest który. Żeby każdy był osobno. Dołek jedziemy, dołek. Dobra, pomału. Hop. Stop. Daj linkę do góry. Stop. I ten. I teraz po kolei. Teraz tak. Ten i ten, nie? Idą pierwsze. I potem tam następny idzie. Ten, tak. I ten. Powinno grać. I tak jak widzieliście w Tychach, no czasem lepiej mieć trawers. Tutaj to nie miało sensu, ale no na trawersie zawsze łatwiej zapiąć, nie? Powoli, powolutku, spokojnie. Powolutku naciągaj, Boguś, powolutku naciągamy. Stop. Próbujemy go teraz, może nam...
łatwiej pójdzie. Ja tu mam. Jest. Tylko to z tej strony trzymamy. Stop. Nie lubię tych pojedynczych zbloczy. Czekaj. Jest. Jest ok. Tu mamy ok. No to teraz musimy zejść sobie. W razie czego panowie tam dwóch do zwyżki, w razie W. Obróć mi się w lewo. Obróć się w lewo. Jeszcze. Dobra, stop. Poczekaj chwilkę. I teraz naciągaj główką na siebie, wiesz, bo tu masz ok. Na siebie troszkę i trzymaj metry. I powinno być git. Nawet bardziej na siebie, cały czas główką mieć, wiesz? Niech ono sobie jeszcze troszkę pójdzie. I teraz te metry trzymaj. Teraz jest ok, teraz trzymaj metry i wyjeżdżamy z tym powoli. Tu nie wstaje, z tamtej też nic. Ile ma już panowie? Teraz go zapytam. Stop. Dobra, muszą tam zruszyć delikatnie, nie? Ile masz na haku, Boguś? 24 700 netto. To poczekaj, daj jeszcze troszeczkę, na razie niech czekają. Troszeczkę daj linkę do góry jeszcze, bo ona nierówno wstało. Daj jeszcze linkę do góry samą, daj samą linkę. Daj główkę teraz jeszcze, daj główkę, na siebie delikatnie główkę. Oj, stop, widzisz? Stop, poszła. No to teraz musisz dać główkę na siebie delikatnie, spokojnie. Niech się to uspokoi, daj główkę na siebie. Uważajcie, bo poszła z wałeczkami, że Stop. one mogą odpaść. Stop. Jest twoje, całe poszło, uważaj. Na razie zostaw, poczekaj, niech się to uspokoi, Boguś, poczekaj. Fajnie wstało, niech się to uspokoi. Tu se muszę inaczej, bo się okazało, że łepek za nisko miałem trochę. No, za mocno go w lewo dałem, no nieważne. Ile ma na tym? Dobra, ile mamy, Boguś, na haku? Czekaj jeszcze sekundę, bo cały czas buje, no to mi lata po 1,5 tony od góra dół. To czekamy, aż się to uspokoi i dopiero będziemy z tym jechać. Ile ma? Zaraz mi powie, bo buja go po prostu trochę. No, zabujało nam, bo za bardzo go dałem troszeczkę w tamtą stronę, ale nie widziałem głowy. A może dobrze, zeszło fajnie, także. No to nie poszło tak jak chciałem, ale nie ma źle. W skacie to mi średnio pokazuje 25. No to tyle, ile mówili, czyli ok. Już trafili. Elegancko. 25 ton mamy na haku, tyle ile nam panowie powiedzieli. Zeskoczyło dlatego, że za bardzo że źle ustawiłem głowę za bardzo w tamtą stronę. Miałem dać tu troszeczkę bardziej główkę na siebie. Ale nic się nie dzieje. Czekamy, aż to się uspokoi chwileczkę i będziemy z tym jechać na dół. Gdzie dajemy ten? Tutaj czy tam chcecie go? Tutaj. Dobra, Boguś, oni go chcą tutaj dawać, więc go powolutku jedź z nim, bo już się przestało to bujać. Wiatr też jest, także jedziemy. Ale spoko. Też będziemy ściągać? Nie, tego zostawiamy, dobra. Drugi element idzie na dół, no do tego będziemy musieli poczekać, aż nam kolej wyłączy prąd na linii. To pewnie będzie cięte na złom, bo to nie idzie do odzysku, stąd też właśnie zapinaliśmy w taki sposób, bo nawet jakby coś miało się tam wygiąć, chociaż tu nie ma opcji, to nawet jakby miało się wygiąć, to po prostu no mogłoby się wygiąć, nic by temu było, bo nie idzie to do odzysku. Czasami demontujemy takie elementy, które są ponownie wykorzystywane. Mieliśmy parę takich mostów kolejowych, które szły po prostu do remontu i wracały, albo odkładaliśmy je po prostu na bok, jakieś tam poprawki były. Rzadko się zdarza, natomiast zdarza się też.
No taki mały szczegół, widzieliście, troszeczkę dałem delikatnie główkę za nisko, no i z tamtej strony odjechało mi to wszystko w lewo. No jak tutaj w momencie, kiedy tutaj zeszło z łożysk, ale no zdarza się to na demontażach, dlatego na co warto zwrócić uwagę, zawsze bierzcie większy dźwig, nawet jak sami coś oglądacie, to miejcie dużo zapasu, bo to po prostu jest zbyt ryzykowne, żeby robić wszystko na 100%. Oczywiście nieraz się zdarzało, no bo klient podał wagę, okazała się inna, no ale właśnie po to jest ten zapas, po to się bierze większy żuraw, żeby w razie pomyłki klienta, czyli co do wagi, jak poda za niską wagę, no to mieliśmy tak ostatnio na Hucie Katowice, że mieliśmy po prostu na 100% żuraw, było tam bodajże 10 ton więcej, no i niestety, ale, znaczy niestety, wszystko się oczywiście udało, ale no było ryzyko i musieliśmy to bardzo umiejętnie poprowadzić, że tak powiem, to podnoszenie, żeby się udało z tym zjechać na dół. Nocną część nagramy, choćby nie wiadomo co się działo ze światłem, najwyżej będzie niewyraźny obraz, ale postaramy się jak najwięcej. No a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to teraz jest najlepszy moment. Teraz. Oni nie wyparli tego z tej strony, to jest po Nie, pierwsze, nie bo, wyparli. Łożysko zostało przyklejone, a blacha się odpadła, po prostu zarościała, spaw puścił. No I dwa, po to ci mówiłem, żeby właśnie siadli do tej zwyżki. i żeby to zruszali, no ale tam najpierw Bo wstało... sobie stało tu, tak. a tu wstało z jednej, a tu się trzymało. No. Wystarczyło podjechać. Druga rzecz, jak sobie ustawiłeś tą głowę na samym początku, to on ma zapamiętać co do centymetra tą wagę i trzymać ją cały czas, bo odjechało pół metra w tą stronę. Odjechało pół metra w tą Tak, i stronę, to tak. też był ten efekt, dlatego że Że to odjechało, trzymało, no właśnie. Także tam musisz mieć gości też, którzy tam stoją z tą breszką, to jest Dobra. bo to nie było wyparte z tej strony. Czyli to muszą mieć tutaj, muszę mieć z tej strony... No to ci wstanie tutaj, tam z tamtej strony będzie, tu ci pierwsze stanie, bo tam masz barierki jeszcze, będzie Aha. się z tamtej strony, a ich pewnie nie odpalą. No właśnie, dobra, czyli z tamtej Tylko strony... sobie- Ale to z tamtej muszą podważyć, tak? Tymi siłownikami najlepiej? No, bo oni wyparli tutaj jedną, ale drugiego nie wyparli. Najprawdopodobniej wzięli siłownik, wycisnęli, a wstało, dobra, to okej, a No. drugie było przyklejone. Rozumiem. Dobra, Tak, ale to tak spoko wstało. spoko wstało, spoko. Tylko, że zobacz, tutaj to bożysko tak samo jest, tu siedzi, a tutaj się oderwało całkowicie, się wyrwało. Widzę. Że tylko se tą głowę jak se najedziesz na sam To początku, tak ma być, tak amen. ma być, koniec. Amen. Nic No nie widzisz, bo ja poprawisz. poprawiałem właśnie. Nie ma sensu. Nic nie poprawię. Dobre rady zawsze w cenie. Nara. Właśnie mogliście zobaczyć najlepszego technologa i najlepszego operatora w Polsce. Z racji tego, że wyłączenie będziemy mieli dopiero od 1 w nocy, no to chłopaki idą spać. Ja jadę do domu, bo nie mamy daleko. Kreatywny również ma jeszcze bliżej. I wracamy tutaj o godzinie 1. Przed 1 się tutaj meldujemy. No i cóż. I mam nadzieję, że to wszystko fajnie pójdzie. Tam jeszcze tamta strona jest do podważenia. Panowie będą musieli siłowniki dać, no ale to jest moment. Troszkę może być cięższa z racji tego, że z boku mamy takie ala ekrany. Tamta strona, no ale myślę, że jak to podważą, to będzie git. Z tej strony to powinno wstać elegancko. Jesteśmy z powrotem, troszeczkę się pozmieniało, będziemy mieli wyłączenie wcześniej, mianowicie za 15:12 jedzie ostatni pociąg. Potem pan elektryk na nastawni ma 15-20 minut, żeby odłączyć prąd. No i potem mamy tak de facto 50 minut około, żeby zrzucić ostatni element tej kładki. Mam nadzieję, że się wyrobimy, że pójdzie tak jak przez dwóch poprzednich. Z tymi wyłączeniami na kolei to jest tak, że trzeba się spiąć, trzeba się wyrobić w czasie. Zazwyczaj trwa to kilka godzin, ale nie zawsze. Natomiast długo trwa załatwienie takiego wyłączenia. Z tego co się zawsze dowiedziałem, to jest to bardzo takie długotrwałe, żeby to załatwić, takie wyłączenie. Z racji tego, że pociągi muszą cały czas kursować. Natomiast tutaj akurat mieliśmy mieć na początku planowane 4 godziny. Ale z racji tego, że udało się wyłączenie przyspieszyć, będziemy mieli też mniej czasu, czyli jakieś 50 minut de facto. Chłopcy śpią. Zobaczymy. Że osoba odpowiedzialna, w tym przypadku kierownik budowy, jest na łączach z kimś z PKP i po prostu dostają sygnał: dobra, jest wyłączenie, możecie działać. Zawsze to się tak odbywa. Nawet jak pracowaliśmy tam na innym obiekcie kiedyś w Olbromie, jak byliśmy, no to tam te pociągi kursowały praktycznie non-stop
i wyłączenia były takie, że dobra, teraz możecie i przez pół godzinki było wyłączenie, potem nie było wyłączenia. Także różnie to wygląda. Był tam jakiś dyżurny, z tego co pamiętam, i oni to z dyżurnym ustalali, ale jak to jest naprawdę i jak to wygląda w praktyce, rzeczywiście no ciężko mi powiedzieć, bo nie pracuję na kolei. No ale jeżeli jest ktoś wśród moich widzów, kto pracuje w tej branży i wie, o co chodzi, to proszę, niech pisze w komentarzu, sam się chętnie dowiem. Jeszcze jedna taka mała uwaga odnośnie pracy przy linii kolejowej akurat. Mieliśmy to ostatnio, nawet Boguś mi dzisiaj mówił, że miał to na szkoleniu. Mianowicie, jeżeli mamy linię kolejową i mamy tor, to nasz żuraw może stać minimum 2 metry od torowiska, czyli od skrajni toru. Jakoś tak to się pięknie nazywa, czyli od szyny tak naprawdę kolejowej w linii poziomej 2 metry minimum możemy stać, żeby tego obrysu nie przekroczyć, to wtedy jest bezpiecznie. Jedzie właśnie ostatni pociąg, jak on przejedzie, to wbijamy się na górę, będziemy najeżdżać hakami. Jak dostaniemy sygnał, że jest już wyłączona linia, będziemy brali się za zapinanie zawiesi. Akurat jechał pociąg z firmy z Chorzowa, z którą cyklicznie obsługujemy, zajmującą się produkcją szyn między innymi. I to chyba był ten pociąg, za 15 było? Czekaj. Idziemy się już przygotować, najedziemy sobie zawiesiami na środek, na oś tego elementu i machamy. Ostatni to był ja. Pociąg. Jeszcze gada. No cóż, jednak pani z nastawni nastawiła, że jedzie pociąg międzynarodowy i będziemy musieli poczekać do pierwszej. Także no czekamy po prostu. Taka branża. Był czas przywyknąć. A miało być tak pięknie. Mieliśmy demontować za 15 do 11, ale jednak jakiś jeden pociąg międzynarodowy musiał przejechać. Jest teraz godzina 1:25. Panowie widzę, że już wyszli na konstrukcję, więc my też tam pomału chyba idziemy i będziemy najeżdżać hakami. Jak dostaniemy zielone światło, że jest już, radyjko se wezmę, że jest już wyłączone, no to dopiero będziemy podpinać. Chyba łatwiej mi się wchodziło po tej skarpie. Schody do nieba. Zanim będzie wyłączony prąd, to ja sobie go tylko na górę nakieruję i zobaczymy. I teraz mamy przynajmniej więcej czasu na spokojnie, chociaż mam nadzieję, że pójdzie tak sprawnie jak przy tamtych poprzednich. Miałem sobie wziąć czołówkę i nie wziąłem. Ale nie, czekaj, tutaj oś powinna być oznaczona gdzieś. Chyba że jeszcze nie oznaczyli osi. Nie oznaczali panowie chyba. Na tym nie oznaczali. Raz, 2, 3, 4. Więc teoretycznie oś powinna być tu. Raz, 2, 3, 4. Tutaj. Jest oś. Jak byk napisane. Oś. To jedziemy. Boguś wyłączenia jeszcze nie ma, ale dawaj obrotem w lewo. Najedziemy sobie tylko główką, żeby już było, żeby potem nie kombinować. Jedziemy obrót w lewo. Daj linkę na dół. Chyba idealnie. Lina stop, lina stop. Na razie czekamy, zostawiamy. Najprawdopodobniej tak już całkiem zostanie, bo jesteś na środku, nie? Więc te metry sobie pilnuj. Zruszacie, podpompiecie. Dobrze. Teraz panowie za pomocą siłowników będą ten most podnosić, żeby on zszedł fajnie z łożysk, żebyśmy nie mieli w momencie podnoszenia takiej sytuacji, że tam nam stanie, a tu zostanie. Bo jak łożyska są zaparte, no to niestety, ale często jest tak, że po prostu no nie chce to zejść samo. I jest kłopot, albo po prostu jak będziecie podnosić, no to będzie tąpnięcie, bo ten ładunek się po prostu zerwie. A chodzi o to, żeby sobie to fajnie wstało z tych łożysk, delikatnie
Dlatego za pomocą takich specjalnych lewarów, siłowników panowie sobie pod spodem podjadą i go, no tak mówiąc wprost, zluzują. Jedziemy do pracy, przyjechaliśmy, wysiedzieliśmy się, dobra, jeśli A to wkurza. Bo jednak do roboty się przyjeżdża, nie? A nie żeby kurde tam posiedzieć i nic nie zrobić i na darmo siedzieć, nie? Radek, zapinamy jak to. Robimy zapięcie na U. Walek na paznokcie. Naciągamy to powoli. Boguś, metry trzymaj cały czas tak jak ci mówiłem i jedziemy powoli do linka do góry. Naciągamy powoli. Do kierujące macie przypięte linki? To jeszcze sobie zapnijcie spokojnie kierujący. Jedziemy, jedziemy. Dobra, stop. Daj delikatnie linkę na dół, delikatnie daj linkę na dół. Dobra, stop. Teraz jeszcze 4. Jeszcze 3. Gra, dobry patent z tą blachą. No jeszcze, masz tu już chycone do końca? Tam? Jest podciągnięty? Teraz. A tu nie wycięliście tego. Nie, bo tutaj w zasadzie on się... No ale dobra, okej, no. ślizgnie I potem tak się na to. potem, dobra. Nawet będzie lepiej. Muszę się tutaj zahaczyć. Mówcie, jak będziemy gotowi do... Nie trzeba było wycinać tych blach. Taki patent. Zmieścił się łańcuch. On sobie fajnie tu dojdzie. Naciągnij to, Boguś, troszeczkę. Naciągamy do góry, lekko naciągamy. Stop, stop, stop. Nie wiem, o co mi chodzi. Młotek. Macie młotka tutaj może? Widziałem, że... Podniosę troszeczkę wyżej nad te słupy trakcyjne, w razie, że jakby nam się ta konstrukcja jakoś dziwnie obróciła podczas już przenoszenia jej na ziemię, no to żebyśmy byli nad słupami trakcyjnymi.
Teraz mamy już wypalone to, co miało zostać wypalone. Panowie teraz podniosą ten most, tak jak wcześniej wspominałem, na takich lewarach, na takich siłownikach, po to, żeby nie bujnęło i tak dalej. No a poza tym musimy mieć na uwadze to, że mamy tutaj trakcję i bardzo ważne jest, żeby akurat ten element stał nam idealnie równiutko, żeby go nie bujnęło w żaden sposób, także no to jest najtrudniejsze podnoszenie z tych wszystkich trzech, które mamy do wykonania. Tam na dole macie takie specjalne pompki do siłowników. Na końcu macie tych węży takie malutkie siłowniczki po prostu. To są zwykłe takie, jakbyście wypychali, nie wiem, tylko że mniejsze dużo i o dużej wyporności. Podłożą to pod most, podpompują i on po prostu zostanie podniesiony. Tylko żeby tam się, kurde, żaden nie... Palucha nawet nie podłożył, już nie mówię uba. Dobra, nie ma nikogo. Boguś, jedziemy powolutku. Jedziemy, trzymaj metry, jedziemy powoli. Tylko powoli, bo tu mamy nad trakcją, żeby, wiesz, nie bujło tego za mocno. It's raining. It's rainy today. Niech patrzy kolega, czy tam wstało. Jakby tam wstało, to daj znać, że wstało tam, dobra? Nie, na razie stoi. Dobra, tu się podnosi, to jest dobrze, że tutaj idzie. Dobra, Boguś, z mojej strony wstaje fajnie, także jedziemy do góry. Powolutku bardzo jedziemy, powolutku dźwigamy to, powolutku jedziemy góra. Stop, 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 stop. Zobaczę se tam. Jedna wstała, ale ta co bliżej od dźwigu, ta siedzi jeszcze. Tam ta twoja siedzi, czyli ta twoja siedzi bliżej tamtej strony, tak? Siedzi ta co bliżej dźwigu, no. Dobra, jedziemy powolutku, spróbujemy do góry, powolutku jedziemy. Poszły obie, dobra. Jest? Boguś, daj mi troszeczkę główkę na siebie jedziemy. Główkę na siebie próbujmy jechać. Główkę na siebie delikatnie. Stop. Nie, poszło, poszło. Jest w górze? Nie, 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 nie. Na siebie główkę dajemy w takim razie. Na siebie główkę dajemy. Jak tu wstaje, to jest dobrze. Stop. A to daj linkę na dół delikatnie. No to też Stop. to trzymaj, ja I nie. daj obrotem delikatnie w prawo. Dobra, stop. Elegancja, Francja. Jedziemy do góry, Boguś. Na razie jedziemy sama lina góra, tak żebyś przejechał sobie nad te trakcyjne słupy. Jedziemy do góry, jedziemy do góry. Jedziemy do góry, jedziemy do góry. Będziesz widział tamte trakcyjne, nie? Szare. Zresztą ja Cię pokieruję. Jedź góra, jedź góra. Jest Twoje, więc obracamy się z tym, lecimy. Samym obrotem, powolutku, bo jest tylko jedna linka kierunkowa. Powolutku. Bardzo powoli jedź, bo ostatnie podnoszenie, więc spokojnie, powolutku. Tam poproś ewentualnie kolegę, bo nie wiem, czy Ci przejdzie pod wysięgnikiem, żeby... Zresztą będziesz widział. Idę tam na dół to zobaczyć. A to wszystko przechodzi, jakby to ten element waży 26 cento. 26! Bo te boczne ekrany dodatkowo doszły. No i mamy piękną pogodę, mamy deszcz, mamy... Zdążyliśmy w samą porę, można powiedzieć. Coś pięknego. Tak właśnie to się ma odbywać. Tak to się ma odbywać. Właśnie tak to miało pójść. Tak to miało właśnie się odbyć. Tak to miało wstać. Tak to miało pójść. It's raining today. Nie podjedziemy tak teraz na dół. Spokojnie. Na dół jeszcze. Daj główkę na dół. Daj główkę na dół. Możesz dać delikatnie obrocikiem. Daj na dół jeszcze. Daj na dół, my sobie to chwycimy. Daj linkę na dół. Złapiecie se to, o właśnie. I dobra, i teraz dajmy obrót w lewo. Obrót w lewo. Lewo w lewo. No i ile możesz, to im to jeszcze główka. Już tyle. Dobra.
Panowie, to jest koniec, tyle możemy to podać. Możemy się obrócić jeszcze ewentualnie w lewo, ale już w głowy nie położymy. Dajemy w lewo, w takim razie obrót w lewo, obrót w lewo. Co jest? Słyszysz mnie, Boguś, czy nie? Słyszysz mnie? To obrót w lewo dajemy, wiesz? Obrót w lewo, powolutku, obrót w lewo. Tu sobie będą musieli podbudować najwyżej. Stop. Daj im linkę na dół. Dajemy linkę na dół, Boguś. Linka na dół. Tu nie podkładacie nic? Podkładów? Zaraz się go spytam. Tam są. Stop, 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 stop. Słuchaj, z tamtej strony podkładacie coś tam wcześniej, czy... Podkłady? No nie wiem, jakoś muszą się wyrobić, kurwa. Siadamy, dobra. Jedziemy na dół, Boguś, siadamy, jedziemy dołek. Jedziemy dołek. Do odpięcia? Do odpięcia, Boguś, powolutku jedziemy, luzujemy. Wszystko. Fajnie mi to poszło, zadowolony jestem z tego podnoszenia. Fajnie. Najlepiej z wszystkich tych trzech to mi poszło najlepiej. Fajnie wyszło. A było najtrudniejsze teoretycznie, ale fajnie. Nad linią idealnie to wstało. Luks. No i zobaczcie, troszeczkę nam zaczęło padać, fajnie się rozpadało. A, po tych upałach nawet takie rześkie uczucie rzeźkości. Wszystko mamy. Dobra, no kończymy na dzisiaj. Panowie się zwijają. Moja robota jest zrobiona. Chłopaków zostawiam, żeby się pozwijali i zjechali na bazę. No i cóż, jeżeli macie do zdemontowania kładkę, most lub cokolwiek i zastanawiacie się, jak to ugryźć, dzwońcie po sołtysa Stychów. Mamy w tym doświadczenie, pomożemy, nie zastanawiajcie się. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie lajka, a jeżeli podoba Wam się mój kanał, koniecznie zostawcie suba. Pozdrawiam wszystkich dźwigomaniaków.